Witajcie. Jesteśmy już prawie w komplecie na Cytadeli. Dołączy do nas grupa eksploracyjna BAF, z którą pochodzimy po terenie. Dzisiaj mamy dni twierdzy Poznań. Więc idziemy dalej. I trochę jest zimno, więc nie zdziwcie się, jak będziemy pociągać nosami po raz kolejny. Standardowo. Idziemy! Po raz kolejny wyruszyliśmy, by na nowo odkrywać zapomniane tajemnice twierdzy Poznań. W samym sercu Poznania znajduje się Fort Winiary, znany także jako Cytadela. Był on największym fortem artyleryjskim w Europie. Cytadelę zaczęto budować już w 1828 roku. Jednak najbardziej krwawa historia zaczyna się podczas walk o miasto w 1945 roku. Cytadela stanowiła ostatni punkt oporu Niemców i została zdobyta 23 lutego 1945. Bitwa o Poznań trwała blisko miesiąc i w wyniku tej bitwy Poznań został zniszczony aż w 55%. Po zdobyciu Cytadeli jeńcy, którzy mogli chodzić, wyszli z ruin fortu o własnych siłach. Reszta żołnierzy niemieckich została w tunelach fortu Winiary już na zawsze. Sowieccy żołnierze za pomocą miotaczy ognia spalili wszystkich rannych i chorych, którzy pozostali na forcie. Należy pamiętać, że gdyby nie poznaniacy, fort nigdy nie zostałby zdobyty. I to im poświęcamy ten film. Jak widzicie, jesteśmy już w komplecie, jest z nami ekipa. Siemanko, projekt BAF z tej strony. No i co, jesteśmy na Cytadeli w jednym z podziemnych chodników i idziemy zwiedzać, więc zostańcie z nami. Najlepszy element tego miejsca. Latamy. Ale nie zuciemy to dalej. Faktycznie jest lata. 1800? 87. 87. Przemierzając częściowo zasypane tunele, w naszych głowach cały czas pojawiała się myśl o tych wszystkich martwych, którzy pozostali w tunelach, co jeszcze bardziej wzmagało w nas niepokój. Aż w takim stanie jest tutaj No. to wszystko. Można się przejść chodnikiem, nie? Że nie jest aż tak za bardzo zagruzowany. Dokładnie. Jeszcze mamy obudzonego nietoperka. Chodź. Cip, taś. Do lwa. Więc tak. Żebyśmy też, zobaczcie, jesteśmy rozpięci, nie trzęsiemy się, a byliśmy na inscenizacji. -2, 3, nie wiem ile jest dzisiaj stopni w sumie. -10 miało być nad ranem, nie? Nad ranem. A w dzień miało być -5. Jak jechałem na Cytadelę, mi pokazało -5. No to widzicie sami, -5, a tutaj jest ciepło, jak schodziłem tutaj w dół, to aż okulary mi zaparowały. Tu ile będzie stopni? 5, 6? 5 będzie spokojnie. Nawet więcej będzie, bo para z ust nie leci. Odczuwalne jest to, ile masz warstw na sobie zależne, nie? To też No ale zobacz, nie leci para z ust, więc... Tak, i te kości tutaj to są po prostu świetne. Ostatnio właśnie tu znalazłem, zastanawiałem się, mówię, czy jakieś małe zwierzę. Wiesz co, z jednej strony jak byliśmy, wygląda coś jak nora lisa, ale... No.
Idziemy właśnie tutaj. O, i tu wygląda jak Norelisa. Tak, typowo jakiegoś stworka tam jest. Dobra, to jest to, co ci mówiłem przed chwilą. Wyskakuje coś, pa. Widać, patrz. Jak staniemy w miarę w pionie w jednym miejscu, to widać po prostu jak ten korytarz schodzi lekko w dół. Więc musiał iść do góry, do jakiegoś stanowiska strzeleckiego i obserwować górę. No tak to wygląda. Tu mam wrażenie, że ten chodnik jest najlepiej zachowany, ta część. Tam do góry jak się tam jak w prawo idziesz, nie? No. Spójrz na cegły nad głową. Ja ci powiem, ten obiekt już mi się podoba. Nie? No, jest Dużo fajnie. czołgania. To jest fajne. Masz rację. To jest jedno z takich miejsc, na które niestety trzeba uważać. Spójrzcie na sufit. O, teraz będziecie widać. To się w każdej chwili może obsunąć, więc warto zachować szczególną ostrożność. Jak już się wybieracie na urbex, zawsze dawajcie znać, gdzie idziecie dokładnie, chociaż komuś, żeby w razie czego, jakbyście nie wrócili, wiedzieli, gdzie was szukać. O, tu już się wyżej robi. O, można wstać. I jest reszta. Zobaczcie, tutaj doszliśmy do końca tunelu. we wszystkich kominach są całe. Zobaczmy, co jest tam dalej jeszcze. Widać, że Było z było blachą. drewno położone pierw, a później Jeszcze było zasypywane, zabezpieczone. Ale tu o, widać, że taka jakby próbowali ją zabetonować, nie? Bo są ścieki Coś od ciekawego. betonu. jakaś nora zwierza albo coś. Finansowych, Albo po prostu przejść cały czas. dziura, No, to by się którą nie sobie natura wyrzeźbiła. Nie wiem, czy zobaczycie, Tam rozmawialiśmy na temat ale coś tam może zawsze. Weksach i tak dalej. Jest strasznie ciasno. Na satelitach w latach chyba 50 czy 60. Ej, nic, idziemy dalej. Jest tu trochę mało tlenu, bo się ciężko oddycha. Ale jest co pozwiedzać. Zobaczcie to, na cegłach jeszcze jest napis, gdzie te cegły były produkowane. Idealnie zachowane. Psarskie cegiełki. Tam są psarskie, w Poznaniu mamy w okolicach Poznania jezioro. Tu jest zresztą napis bardzo dobrze widoczny, psarskie. Nad tym jeziorem była cegielnia. Tutaj mamy napis Rataj. Tak sugeruje, jakby na Ratajach było to robione. A pamiętajmy, że jeżeli były budowane forty, no to mniej więcej odbywało się to na tej zasadzie, że bardzo często zaraz obok budowano cegielnię. Żeby po prostu mieli cegłę, no bo tutaj te cegły musiały iść w milionach sztuk, żeby coś takiego zbudować. No ale dobra, idziemy dalej. Ej, szkoda, że tam jest tak mocno zawalone, bo tam by było fajnie. Jak widzicie, dziewczyny na urbexach też dają radę. To jest właśnie przykład, że kobieta też potrafi wejść w każdą dziurę.
Zobaczymy co tam jest. Tu jest ciasno. Bez lampy ciężko. Zapomniałem, sorry, że nie w kamerę. No, jest nie wąsko. No, po schodu już dalej się nie da wejść, ale możemy zobaczyć, co tam jest. Jakaś mi tu lawina idzie. Ja idzie. Spokojnie. Nie sądziłem, że tu aż tak trzeba się czołgać, wiesz? Musiałem się przestawić. No. Co najwyżej mi coś w tyłek wejdzie. Ała, już cegły. Tu już można jakoś w miarę stanąć. Też jakieś piwo tutaj. Zima była, to się bezdomni chowali wszędzie, gdzie mogli. Ten, kto wiedział, to się ogrzał. No. Słyszę jakieś... Nie spodziewałam się, że to jest tak wysoko. Plecy, buty. Nie. Tu już niestety do góry mamy zawał pod schodami przy kolejnej klatce, ale coś ciekawego. Może pod schody coś tam jeszcze wyjść. Nie, niestety. Sami zobaczcie. Szkoda, bo byśmy z chęcią pozwiedzali niższe części tej całej budowy. No ale niestety. Trzeba iść dalej. A może coś ciekawszego się znajdzie. Łatwiej się wychodzi niż się wchodziło. No. A szkoda, bo z chęcią bym poszedł dalej, w niższe części Cytadeli. W walkach o Cytadelę zginęło 94 poznaniaków, a 300 zostało rannych. Na rozkaz Stalina w Poznaniu ogłoszono przymusowy pobór cywilów, formując w ten sposób jednostki cytadelowców. Z racji takiej, że Armia Czerwona poniosła zbyt duże straty, potrzebowali dodatkowych jednostek bojowych, by zdobyć Fort Winiary. Taka dżownica. Co mogę za buta chwycić? Taki sam, jak w tym forcie, co ostatnio byliśmy. Na 1A. Kurwa, idealnie z tą czołówką. Prawdopodobnie to też było zasypywane. Się nie śmiej, bo ty w tych butach swoich będziesz miał jeszcze gorzej niż ja. On jest dłuższy, to może wy. Weź tą kamerę. Ciężko, gościu. Wziął mnie wypnął stąd. Dobra, spoko. Idź! Coś mi łatwiej idzie. Już się z buta nie potraktował tak.
Zęby zgubił. No, bo już się pcha, nie? Zaraz za tobą. Patrz jaki Jak dzik z lasu, nie? Tej... Tak dżownica. Przepraszam bardzo. Czy masz całe jak kot, jak łeb przejdziesz na deszcza też? Nie, u mnie zawsze wszystko przechodzi. Poczułem się teraz jak upośledzony. Dziękuję. A ty tak się nie czujesz od urodzenia? Nie, nie świeć mi w kamerę do obiektywu. A, bo nagrywasz. Zgrzyta mi piasek między zębami. Bo wyjście trzeba przypukać. O cholera. Weźmiesz kamerę? A daj mi latarkę. Mógłbyś mi oddać latarkę? Ale jesteś, myślałem, że jesteś kolega. Przecież ty nie masz kolegów. Żeby mi zajmował latarkę i tyle. Dawaj wszystko, co masz zbędnego w rękach. Jak on się śmiesznie czołga, ej. I teraz ja mam z latarką i z kamerą zasuwać, tak? Ja cały czas i taki osprzęt, nie? Nie ma co, nie? Ktoś musi dźwigać. Ej, co, podaj mi kamerę. Czekaj. Tam dygnij. No, ty wąski. Najbardziej. Patrz jak mu piasek z rękawa leciał. Przechylił się. Trzymaj kamerkę. Podaj jeszcze tą lampkę, a ci poświecę. No on jest hardcorem, da radę pociągu. Tu mi Daniel bąka nie wali. No już jest. Jak, już nie lubisz? Ale wam powiem, że z takim uczuciem padł set ton na plecach. No, No, troszkę niefajnie. tylko świadomość jest jeszcze trzeźwa i racjonalnie myślisz, ale nie warto wchodzić tu samemu, nie? Dokładnie, tam trzeba iść. Ale idź dołem, nie? No, najlepiej dołem, ale tak jak mówiłem, Tam będę? w takie wejście się nie wchodzi samemu, nie? Nie, wiadomo. Muszę tą czówkę zrobić w końcu. Gorzej coś walnie czy co. No. To jest samo to, że panika, nie? Nagle w takim No. publicznym miejscu cię Najgorzej napada byłoby- i Spanikować w takim miejscu, to jest po prostu straszne. Znaczy wiesz co, gorzej się czułem na 1A. Właśnie, ja na 1A też się gorzej korytarzu tak. Tam jest po prostu tragedia. Tak, bo tam nie ma dopływu tlenu z drugiej strony, tu jest jakiś przebieg, nie? Że, Tak, ale wiesz co, ten piach, który ci po plecach leci, to robi wrażenie chamskie, bo tu masz cegłę nastosowana. Wiesz, że tam już jest tak ubite, że w tym momencie jak idziesz, nie wiem czy zauważyłeś, Idziemy dalej. jak obijasz łokciami, to jest taki Twardo. pustki dźwięk, nie? Jakby za chwilą tam wjechać. Ej, tam jeszcze jest. Tak, ale tam już, tu ridersi to byli i nie radzą tam wchodzić, Aha. bo tam jest za wąsko. Nie wchodzimy, ale pójdę zobaczyć. Naprawdę, wolę takie rzeczy. Nie ma co, jak jest dopływ tlenu, to lepiej niż do tlenu, ale widać, że miejsce noclegowe bezdomnych jest. Karton, ciuchy. Garnków nie ma. Najważniejsze jest to, żeby gdzieś się móc przespać, a ugotować. To jest pół wiedzy. Mówię, co tu się rusza, tu gałąź pod liściami. I ta łazienka
No i fajnie. Weź jednego lampa najwyżej. I teraz by się nalewka przydała na przepłukanie zębów. No, jesteśmy na Nie ma natki, natka by była cywilizowana. Ale o wiele cieplej się zrobiło. Ja ci mówiłam, dlatego jak stamtąd wyszłam, to... Dla twardzieli. Tak jest. A na dole jest ekipa leniwców. Tylko poczekaj, I dzisiejszy Urbex niestety dobiegł już końca. Zakończyliśmy bitwę o podziemną cytadelę. Zapraszamy na fanpage'a projektu BAF. Zapraszanym na kanał History Hunters. Bądźcie z nami w następnej wyprawie urbexowej. Pozdrawiamy kulowego kamerzystę. No to cześć.